Propaganda. Wszechobecna propaganda. Czy mogę się na nią zgodzić, czy my możemy się zgodzić na jej obecność w życiu społecznym? Pewien profesor nauk humanistycznych w jednym z wpisów, w jednym z mediów jakiś czas temu napisał: bombardowanie, tu następuje nazwa siedziby wroga, rozkosz, rozkosz. Humanista, który odczuwa rozkosz z powodu bombardowania, więc fizycznego niszczenia i zabijania? Lekarz, który bohatersko ratuje ludzi podczas epidemii COVID-u, wzywa, domaga się zbombardowania 2 miast wroga, zamieszkanych przez około 25 milionów ludzi, zbombardowania bronią atomową. On wie, jak oni będą umierać. Wie, bo przecież mamy doświadczenie jako ludzkość Hiroshimy i Nagasaki. Jest bardzo wykształconym człowiekiem. Wydawca wyraża zadowolenie z zabicia w zamachu terrorystycznym, wysadzona w samochodzie w powietrze, dziennikarki i filozofki, która głosi poglądy wroga, poglądy przeciwne do jego własnych. Nie będę uściślał ani osób, ani szczegółów. Być może te osoby wkrótce będą się wstydzić, być może będą zaprzeczać, że coś takiego napisały, a może tylko wyprą ze swojej świadomości ten fakt. Skąd to wiem? Skąd to wiem? Bo propaganda to straszny zwierz. Ja również doświadczyłem jej zwycięstwa nad sobą. Aby jej uniknąć, staram się ograniczyć do obszaru moich wąskich, zresztą, kompetencji. Propaganda, przywykliśmy do niej. Słowo pochodzi od łacińskiego propagare, więc rozprzestrzeniam, rozszerzam i długi czas miała pozytywne znaczenie. Propaganda zdrowego stylu życia. Jednak dzisiaj to słowo stało się synonimem kłamstwa. Czy możemy się na propagandę zgodzić, na jej obecność w naszym życiu społecznym? Przyjąć, że jest to coś normalnego? W końcu cały świat kłamie. Dlaczego nie mielibyśmy i my kłamać w naszym interesie? I nie chodzi tu o to, że obecna w naszych mediach propaganda co do swojej treści, autorów, ich znajomości języka polskiego budzi moją nieufność, czy jest to propaganda w interesie Polski, czy te osoby kłamią w interesie Polski. Jestem przeciwny również kłamaniu w interesie Polski. Jestem przeciwny propagandzie jako zgodzie na kłamstwo, jako zasadę komunikacji w życiu społecznym. Zgoda na kłamstwo to również nobilitacja kłamcy. Usprawiedliwia go, bo przecież propagandysta wie, że kłamie. Propagandysta powinien znać prawdę po to, aby móc kłamać. Kłamie w imię wartości, które uważa za wyższe niż prawda. Nie znam takich wartości. Kłamca staje się dzięki swojemu kłamstwu w imię tych wyższych wartości osobą szlachetną dla innych i wartą naśladowania. Jak rozpoznać obecność propagandy w naszym życiu? Jej pojawienie zwykle utożsamia się, znakiem jej pojawienia się jest zmiana języka. Propagandyści chcą przyzwolenia dla swojego kłamstwa,
dla swojej propagandy. Używają słów półprawda. Co to znaczy półprawda? Półprawda to kłamstwo, to jest zmieszanie prawdy z kłamstwem po to, aby podkreślić prawdę? Nie, po to, aby usprawiedliwić kłamstwo. Półprawda jest czystym kłamstwem. Podobnie jest z tak zwaną dezinformacją, a więc informacją, która ma wprowadzać w błąd, a jednak informacją. Albo fake news. Angielskie słowo fake, a więc fałszywa informacja, a jednak informacja. Kłamstwo nie jest informacją. Ono o niczym nie informuje, może tylko o kłamcy i ma jakiś swój inny cel niż prawda. Czemu służy ta zmiana języka? Chodzi o zdjęcie z propagandy moralnej oceny. Zwykle wielkie systemy totalitarne, które bazują na masowej, totalnej propagandzie, uważają religię za konkurenta i walczą z nią. Bolszewicy otwarcie. Faszyści odwoływali się do praktyk pogańskich, tępili duchownych, tępili religię, jeśli ona sprzeciwiała się ich poglądom. Dlaczego? Bo słowo kłamstwo i kłamca jest słowem oskarżycielskim. Ono wprowadza pojęcie winy. Winy, za którą odpowiadamy nie tylko my, ale nie tylko wróg, który uprawia propagandę, ale również i my, uprawiając ją. Co zamiast tego etycznego wymiaru kłamstwa, tego osądzającego wymiaru kłamstwa, skuteczność jako nowa religia. Propaganda, kłamstwo jest dobre wtedy, kiedy jest skuteczna, a więc pozwala nam osiągać swoje cele. Kolejnym znakiem obecności propagandy jest walka z propagandą wroga. Walka z dezinformacją, z fake newsami, z osobami, które głoszą propagandę z drugiej strony w imieniu wroga. Ksiądz Józef Tischner w swoim dziele Spór o istnienie człowieka tak opisuje przyczynę, przyzwolenie, jak tak opisuje zgodę na propagandę, zgodę na kłamstwo. Ta zgoda wynika z logiki odwetu. Inni kłamią, więc i my możemy. Zgoda na kłamstwo, bo inni kłamią. Nasze kłamstwo jest odwetem za kłamstwo innych, jest rewanżem, jest formą obrony, jest usprawiedliwione. Przeczytam ten fragment. Na kłamstwo odpowiedzieć kłamstwem. Jeśli ja jestem ofiarą, niech inni też będą ofiarami. Przyswajamy sobie taką postawę, odkrywając, że przemawia za nią swoista logika sprawiedliwości. Jaką miarą dla mnie mierzą, taką miarą ja mierzę dla innych. Jak okłamano mnie, tak ja okłamuję innych. Akt kłamstwa wyrasta z przyswojonej po cichu dramatycznej logiki sprawiedliwości, logiki odwetu. Dlatego przyswojenie kłamstwa jest możliwe. Nie jestem kłamcą dlatego, że kocham kłamstwo, a dlatego, że inni mnie okłamali. U dna wyboru kłamstwa pojawił się moment sprawiedliwości. Kłamstwo skierowane ku innym jest złem, ale złem sprawiedliwym. Dlatego jestem kłamcą. Jestem kłamcą ze względu na moment sprawiedliwego odwetu, jaki w tym odkrywam. Uwikłana w kłamstwo wolność jest sposobem istnienia dobra we mnie, dobra, który jest sprawiedliwym odwetem. A więc
Kłamstwo jest odwetem. Uprawiam propagandę wroga, bo robi to wróg. Ja uprawiam propagandę wobec swojego własnego narodu, dlatego że wróg uprawia tę propagandę wobec swojego narodu. Kolejny znak obecności propagandy w naszym życiu to izolowanie się od propagandy wroga, cenzura, wręcz uniemożliwianie, aby ktoś głosił poglądy bliskie poglądom wroga. Dlaczego? Bo propaganda wroga demaskuje naszą własną. Jak to możliwe? Każde kłamstwo, o ile jest trwałe i prawdopodobne, musi zawierać elementy prawdy. Im więcej tych elementów prawdy, tym kłamstwo jest doskonalsze, tym trwalsze, tym bardziej przekonujące. Spotkanie prawdy jest druzgocące dla nas, a wróg wykorzystuje w swojej propagandzie elementy prawdy, która jest rzeczywiście prawdą dla nas nieprzyjemną, ukrywając tę prawdę, wypaczając, która jest nieprzyjemną dla niego. Podobnie robimy my, jeżeli przyjęliśmy zasadę propagandy jako odwetu, jako kłamstwa odwetowego. Zestawienie tych dwóch propagand demaskuje obie. Te same terminy rodzą się najpierw w jednej propagandzie, potem są powtarzane w drugiej. Często ten sam film jest wykorzystywany dla dwóch różnych tez. Dlaczego jednak sama propaganda jest możliwa? Jak to się dzieje, że propaganda w ogóle istnieje, że godzimy się na kłamstwo, że jej tak łatwo ulegamy? Nie przeszkadza przecież profesorowi jego wiedza naukowa, lekarzowi nie przeszkadza jego doświadczenie, a wydawcy głoszona przez niego tolerancja. Jesteśmy tak zorganizowani, że potrzebujemy informacji. Ja bym nazwał tę bazę, na której jest możliwa, tę podstawę, tę potrzebę ludzką, na której bazuje kłamstwo propagandy, kłamstwem z głodu informacyjnego. Potrzebujemy informacji, nasz mózg potrzebuje stałego dopływu informacji. I izolując od jakichkolwiek innych, agresywnie powtarzając jakąś informację, my ten głód zaspokajamy. A równocześnie, nie mając porównania z jakimiś innymi poglądami, uznajemy, że te informacje, które otrzymujemy, są jedyną możliwą prawdą. Jak leczyć się z tego kłamstwa, które wynika z głodu informacyjnego? Bo przecież chcemy wiedzieć, co się dzieje w świecie, co się dzieje za naszymi granicami, co się dzieje w naszym społeczeństwie. Asceza informacyjna. Należy czytać Dostojewskiego, Tischnera, literaturę, która przetrwała próbę czasu. Kłamstwo bazuje również na naszej potrzebie racjonalności i rozumności. To słynne Grossolighe, czyli to wielkie kłamstwo tak kolosalne, że nikt nie będzie w stanie wierzyć, że ktoś mógłby mieć bezczelność tak wypaczyć prawdę, aż tak kłamać, które powstało przy okazji dzieła Mein Kampf w 1925, dzieła Hitlera. Do dziś jest aktualne i ja je spotykam.
Jak temu przeciwdziałać? Trzeba wiedzieć, że człowiek może być złym człowiekiem, człowiek może być biesem, może być złośliwym geniuszem Kartezjusza, może chcieć nas okłamywać, bazując na naszej potrzebie racjonalności, rozumności. Pisze o tym Tischner dalej. Prawdomówność jest w świecie kłamstwa ryzykownym skokiem w inny świat, w świat nowej zasady. W pewnym sensie jest aktem irracjonalnym. To prawdomówność staje się w pewnym momencie dla nas czymś irracjonalnym. Dlaczego? Ciąg dalszy. Akt ten nie wydaje się usprawiedliwić żadnymi koniecznościami życia. Życie, jak uczynnicze, wcale nie domaga się prawdy, lecz raczej iluzji i kłamstwa. Wygodniejsze, bardziej skuteczne jest kłamanie. I kolejna zasada kłamstwa, kolejna baza, na której kłamstwo propagandy może się rodzić, to świat naszych emocji. Emocje są wyższe niż rozum, szczególnie wyższe wtedy, kiedy dotyczą naszego życia, życia dzieci, kiedy wiążą się z tym podstawowym strachem o własne życie, o życie bliskich. Stąd propaganda szeroko korzysta, czerpie pełną ręką z tego źródła. Szczególnie zwraca uwagę krzywda dzieci. Zastanawiałem się, dlaczego właśnie krzywda dzieci. Dlaczego krzywda dzieci sprawia, że jesteśmy gotowi zabijać, słuchając o niej. Mordować ludzi bombą atomową, bombardować, cieszyć się z tego, że zostali rozerwani wybuchem bomby w strzępy. Dlatego, że krzywda dzieci jest krzywdą niezawinioną. Zakładamy, że człowiek, który doświadcza zła, człowiek dorosły, ma w jakimś sensie udział w tym złu, a więc zasługuje na zło. Dziecko nie ma tego udziału. Skąd zło, krzywda dziecka jest tym złem najwyższym? Dostojewski pisał, że zbawienie nie jest warte jednej łzy dziecka, jego cierpienia. Zabicie dziecka, krzywdzenie dziecka to jest równocześnie jakby zabicie naszej nadziei na powrót do raju, powrót do stanu niewinności. Dlatego tak bardzo jesteśmy oburzeni, dlatego tak osobiście i tak przeżywamy. Ja również przeżywamy krzywdę każdego dziecka. Jaki jest cel propagandystów? Do czego oni dążą? Tych, którzy świadomie kłamią i uprawiają propagandę, bazując na naszych emocjach, na naszej potrzebie rozumności i na naszej potrzebie informacji. Chcą nami władać i rządzić. Chcą uczynić z nas stado baranów, którymi będziemy rządzić. Mówią nam o tym biesy Fiodora Dostojewskiego. Tłumaczenie zawdzięczamy panom Tadeuszowi Zagórskiemu i Zbigniewowi Podgórcowi. Szygalew, teoretyk rewolucji, stara się podsumować dążenia Piotra Wierchowieńskiego, człowieka, który traktuje innych jako środek, manipuluje nimi po to, aby zdobyć władzę. Każdy z istniejących kółek, ciąg dalszy, ma na celu w drodze systematycznej, demaskującej propagandy
obalać autorytet władz miejscowych, budzić zamęt na wsi, zaszczepiać cynizm i nieład, brak wiary w cokolwiek bądź, pragnienie czegoś lepszego i wreszcie, działając za pomocą pożarów, jako środka najbardziej ludowego, doprowadzić kraj w pewnym momencie nawet do rozpaczy, gdy zajdzie tego potrzeba. Doprowadzić kraj nawet do rozpaczy, gdy zajdzie do tego potrzeba. Propaganda jest zgodą na obecność kłamstwa w naszym życiu. I ta zgoda to początek wojny, tej wojny, która się najpierw zaczyna w naszej głowie, bo rezygnacja z dążenia do prawdy jest właśnie zgodą na kłamstwo. Co ono powoduje? Powoduje zgodę na zabijanie. Za nią się kryje zgoda, którą przyjmujemy w umyśle. Może być zrealizowana naszymi rękami. A równocześnie zgoda na kłamstwa sprawia, że tracimy kontakt z realnością. Pokój staje się niemożliwy, a jedynym sposobem rozwiązania propagandy, którą uprawiają dwie strony walczące ze sobą, jest tak naprawdę zwycięstwo jednej z nich. Nie mogą zgodzić się na pokój, skoro obie strony zwyciężają. W rezultacie kłamstwa i propagandy giną tacy młodzi idealiści jak Szatow z Biesów Fiodora Dostojewskiego. Giną po to, aby biesy, ludzie, którzy pragną władzy, tak jak Piotr Wierchowieński, mogli zdobyć władzę nad innymi, nad tymi, których traktują jako stado baranów. Dlaczego dążyć do prawdy, jeśli tak naprawdę my tej prawdy nigdy nie osiągamy? Zawsze są wątpliwości. Dlaczego więc to dążenie do prawdy, ta intencja poszukiwania prawdy, uzgadniania jej, ona jest tak ważna do tego, aby wojna nie narodziła się w naszej głowie, abyśmy nie chcieli cudzej śmierci. Dlatego, że samo dążenie do prawdy, dążenie, które jest dążeniem bezcelowym, które nigdy nie osiągnie swojego celu, ono samo otwiera nas na innych ludzi. Jego celem jest tak naprawdę otwarcie nas na innych ludzi. Bo jeśli prawda staje się wartością nadrzędną, to wtedy my możemy zrezygnować ze swoich przekonań. Możemy żyć obok ludzi, którzy mają inne, przeciwne nam poglądy i nie chcieć ich unicestwić. Społeczeństwa mogą żyć obok innych społeczeństw, żyć nie wbrew nim, ale obok nich, szanując siebie nawzajem. Dlatego właśnie sprzeciwiam się i protestuję przeciwko obecności propagandy, a więc kłamstwa w naszym życiu społecznym jako zasady komunikacji. Dziękuję.